ludzie, którzy uważają się za prawdziwych Polaków, jedzą te kebaby. Sam byłem świadkiem wielkiej manifestacji, wielkiej, głośnej, chciałem powiedzieć. Może 100 nacjonalistów, bo tak sami siebie określali, mieli transparenty. Nacjonaliści wielicy. Krzyczeli bardzo złe rzeczy o Arabach i o różnych innych przyjezdnych i nieprzyjezdnych. Ja siedziałem w restauracji i niestety również to słyszałem, po czym szedłem do domu i widziałem szpicę tej manifestacji, jak stała pod budką z kebabem prowadzoną przez jakichś Syryjczyków, których wcześniej wyzywali od zła świata całego i jedli te kebaby. Na początku oczywiście zaczynaliśmy też od budki. W Legionowie z kolegą, on jest moim wspólnikiem, mieliśmy 2 lokali. Ja jestem w Polsce tutaj od 2011. Pracowałem w Austrii trochę i przy okazji tutaj leciałem do Krakowa, budowało mi rynek, budowało mi klimat tutaj w Krakowie i zostałem po prostu. Kebab jest fenomenem, gdyż jest daniem setek milionów ludzi na całej kuli ziemskiej. Choć oczywiście, jak wszystko na tym świecie, ma ono swój początek w pewnym konkretnym miejscu. I ten początek to jest, jak twierdzą historycy kuchni, Stambuł. Otóż w bardzo niewielkim lokalu było bardzo trudno zainstalować rożen, który był takim klasycznym rożnem, czyli poziomym. To zajmuje dużo miejsca. Ktoś wpadł na pomysł, by ustawić ten rożen obracający się pionowo. No i tak wymyślono kebaba. Ja kiedy rozmawiam z moimi studentami na zajęciach z antropologii kulturowej o kulinariach jako pewnym aspekcie kultury, to im czasami sugeruję, słuchajcie, spytajcie swoich dziadków, czy kiedy byli w waszym wieku, wiedzieli, co to jest sushi, kebab, ramen, a nawet pizza. To jest rewolucja. My mamy różne odmiany regionalne. Shawarma, shawarma, ale to wszystko jest ten właśnie patent. U nas na przykład w Egipcie mamy kebab tak samo, tylko nazywa się shawarma. Tylko składniki w środku są inaczej. Na przykład u nas w Egipcie dajemy tylko pietruszka, tylko ogórek kiszony i biały sos, nic więcej. Nie ma kapusta biała, czerwona czy mieszana, nie ma coś takiego. Ogórka, pietruszka i kebab leci. Skąd ten kebab musiał przyjść? A to, że myśmy dostrzegli, że jest coś takiego jak kebab, pewnie z 20-30 lat temu, świadczy o tym, że zaczęliśmy jeździć. No, nie zobaczyli tego ludzie na filmach, tylko jeździli, spotkali się. Najbliżej było to tuż za Miedzą, w Niemczech. Berlin, ale nie tylko, całe Niemcy. A tam z kolei wcześniej bardzo dużo tureckich gastarbeiterów, którzy przyjeżdżali zasilić rozpędzoną wówczas niemiecką gospodarkę. No i zaczęli niektórzy z nich robić to, co potrafili robić, czyli zakładać kebaby. Te kebaby w Niemczech zostały już przerobione bardziej pod niemiecki gust. No i potem myśmy wzięli je i zaczęliśmy robić to samo, ale trochę po naszemu. Według obecnych obliczeń ZUS-u jest mniej więcej 40 emerytów na 100 osób pracujących, co oznacza, że jest jeszcze powyżej 2 osób pracujących na jednego emeryta. Według prognoz, a ZUS ma takie do 2040, 2060, 80 i tak dalej, w zasadzie można powiedzieć, że na pewno do końca obecnego stulecia liczba osób pracujących i będących na emeryturze zrówna się. Polska ma ogromny problem demograficzny, mamy szybko starzejące się społeczeństwo, mamy dzietność jedną z najniższych na świecie, jesteśmy w pierwszej dziesiątce rekordzistów krajów o najniższej dzietności, a jednocześnie mamy spadającą liczbę osób na rynku pracy. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no wszystko się może zmienić, ale pamiętajmy, że demografia to nie jest kurs akcji czy kurs bitcoina, to się nie zmienia z dnia na dzień.
nawet jakbyśmy dziś zaczęli nagle rodzić bardzo dużo dzieci, no to one i tak wyjdą na rynek pracy dopiero za jakieś 18-20 lat, ale oczywiście takie zmiany nie są realistyczne. Więc warto pamiętać o innych kanałach, które są dla nas ważne, czyli z jednej strony myślenie o aktywności zawodowej tych osób, które już w Polsce mieszkają, zwiększaniu stopy zatrudnienia, myśleniu o dłuższej pracy, ale jak wiemy, politycznie temat wieku emerytalnego jest bardzo niepopularny. No i wreszcie rozwiązanie, które wydaje się niezwykle ważne, czyli otwarta polityka imigracyjna. Kolor skóry nie wykonuje pracy, tylko wykonują ją ludzie. Ale podstawą jest przede wszystkim poszanowanie prawa, legalność. Uważam, że to jest punkt wyjścia, bo oni są niezbędni, aby gospodarka nam się nie zatarła. My zatrudnimy każdego pod warunkiem, żeby był człowiekiem i chcieć pracować. My, kiedy przyjedziemy tutaj, nie znajdziemy, nie mamy język, nie znajdziemy inną pracę w biudzie czy gdzieśkolwiek, po prostu znajdziemy w kebabie. I z tego po prostu my na początku my idziemy, a później myślimy i otwieramy po prostu kebaba. Imigranci, którzy tworzyli miejsca z kebabami w Polsce, pochodzili z takich krajów jak Turcja, kraje Bliskiego Wschodu, ale także na przykład Bałkany. Pamiętajmy, że to był okres bardzo poważnych wojen w tym miejscu i stamtąd także wielu uchodźców i imigrantów przyjeżdżało. Pewnie niewielu zatrzymało się finalnie w Polsce, bo popularnym kierunkiem była Szwecja czy inne kraje skandynawskie, ale część osób tutaj była. No i takim naturalnym miejscem, w których mogli łatwo znaleźć zatrudnienie, a przypominam, że to były czasy, kiedy bezrobocie w Polsce było dwucyfrowe, to zrobienie czegoś własnego. Praca w kebabie to bardziej to jest praca fizyczna, tak? O ktoś przyjeżdża tutaj, nie znając języka polskiego, albo nie ma wystarczającego wykształcenia, żeby wybrać sobie inną pracę. A tutaj przyjeżdża tu i żeby po prostu pracować, żeby startować i powoli. Polska była w ostatnich latach bardzo otwarta na imigrację, ale wydaje mi się, że do tej pory nie popełniamy błędów krajów Europy Zachodniej. Te kraje połączyły bardzo otwartą politykę migracyjną z bardzo hojnym rozrostem państwa socjalnego, dostępnego także dla imigrantów i to moim zdaniem wygenerowało wiele problemów tego, że te osoby wychodziły z rynku pracy, tworzyły się getta, nie miały bodźców do pracy. Jeżeli w Polsce na szczęście wciąż to państwo socjalne nie jest tak wielkie jak w krajach Zachodu, to wtedy praca jest takim automatycznym czynnikiem integracji. Ktoś tutaj przychodzi i zaczyna pracować, czy to jeżdżąc samochodem, czy pracując w gastronomii, czy sprzedając kebab, musi zacząć opanować język polski, ma styk z polskimi klientami, musi opanować pewne zwyczaje i to jest super ważne, właśnie taka integracja poprzez pracę. To jest na pewno uzupełnienie deficytu w gospodarce. Ja tutaj mam tyle ludzi tutaj. Każdy, który o mnie pracuje, on jest legalny. Bo jeżeli on nie jest legalnym, nie mogę go zatrudnić. To żeby tutaj o mnie taki pracownik długo pracować, on musi mieć zezwolenie o pracę, musi mieć kartę pobytową, żeby pracował dalej, nie? I wszyscy tutaj pracują, nie? Mocno stawialiśmy na tym, żeby też pokazywać to, że to są zwykli ludzie, którzy przyjechali tutaj po prostu pracować, że oni mają rodziny. My też często właśnie na Instagramie robiliśmy takie serie w tym, że prezentowaliśmy, skąd dany kucharz jest, żeby ludzi też oswoić z tym, że to jest po prostu normalna osoba, która przyszła tu pracować i że warto tak naprawdę też docenić to, że ci kucharze pracują po kilkanaście godzin, żeby przygotować te kebaby. Mimo tego, że jego miejscem pochodzenia jest Bliski Wschód, który jest z różnych powodów i w Polsce, i w całej Europie postrzegany krytycznie, to akurat kebab się przyjął. Znaczy, niekoniecznie Polacy lubią bliskowschodnich mieszkańców czy przybyszy z Bliskiego Wschodu, ale kebaba lubią. Znam ludzi o różnych poglądach i ideologia ideologią, ale żołądek bywa rynkowy i bardziej stawia na jakość oraz dostępność. Teraz jest ogromny trend na kebab kraftowy i on jest zapoczątkowany trochę przez twórców internetowych, którzy bardzo mocno promowali lokale, który ten kebab kraftowy ma.
I u nas w Kebab Kingu nie było czegoś takiego, nie nazwaliśmy tego kebabem kraftowym i to, co jest ciekawe, to jesteśmy na tyle elastyczną firmą, mimo tego, że jesteśmy bardzo dużą firmą, że na fali tego trendu my faktycznie wprowadziliśmy również kebab kraftowy. Ja uważam, że na przykład ten polski produkt, jeżeli chodzi o kurczak czy wołowina, to jest naprawdę bardzo dobry, bo nie ma tam dużo chemii, nie ma takiej dużej kombinacji. Można powiedzieć, że ten produkt jest naturalny i przez to wychodzi dobrze, tak? Człowiek, który robi to jedzenie, musi lubić to, co robi. Jeśli on lubi, to on da wtedy tę miłość i przychodzi dobrze. Jest na to wiele dowodów, że otwartość służy rozwojowi, a zamknięte społeczeństwa wręcz się zwijają. Coś, co myślę, że też jest istotne, to właśnie ten element innowacyjności. My dziś bardzo dużo mówimy o innowacyjnej gospodarce i często imigranci są właśnie takimi nosicielami innowacji, które przynoszą do krajów, do których przyjeżdżają, o ile mają dobry ekosystem, żeby je rozwijać. Otwierać biznes w Polsce jest łatwo. W kilka minut, nawet jeśli jesteś w domu, po prostu bawisz się w telefon, otwierać biznes. Ale trzymać ten biznes i trzymać sukces, i żeby ten biznes idzie dalej, jak do przodu, jak najdłuższe, to jest ciężko. Państwo patrzy na biznesmenów i przedsiębiorstwo tak, że brak zaufania do tego biznesmena. Nie? Ciągle, że jest, kombinuje, złodziejem jest. I co mogę myśleć o wolny rynek? Ludzie mogą zarobić, tylko musi mieć siłę. Bo na przykład ja muszę pracować. Jeśli nie pracuję i nie pilnuję mój biznes, nie pilnuję nawet pracowników, kiedy oni są w pracy, to jest ciężko. Nie ma taki lekki biznes teraz, że ja idę na wakacje po prostu i kasa leci. Tak nie jest. W tym przypadku, to znaczy w przypadku kulinariów, potraw pochodzących z innych regionów świata, przywożonych czy upowszechnianych w Polsce przez przybyszy z innych regionów, otóż to sprzyja tolerancji. Ja sądzę, że to sprzyja tolerancji, bo pokazuje, że te potrawy mają swoich twórców, swoich wytwórców. Jeżeli lubimy kebaba, to nie możemy nie lubić tego, kto go wytwarza. I nie byłoby tutaj kebaba, gdyby nie wolny rynek. Po pierwsze, przepływ idei. Po drugie, przepływ ludzi. Po trzecie, przepływ technologii. Przecież ktoś nas nauczył robić te kebaby. No my nie mamy tego w genach, bo to nie jest prastare słowiańskie danie, więc ktoś nas musiał tego nauczyć. Ale technologia nie wystarczyła. Ktoś musiał najpierw przyjechać i pokazać, więc przepływ ludzi. No i fakt, że one istnieją, jest ich tyle, bo ktoś to chce jeść, no więc to się rynkowo sprawdza. Tak raz w miesiącu zdarza mi się zjeść kebaba. Robię to w bardzo wielu miejscach. Czasami lubię wypaść do jakiejś sieciówki. One są często długo otwarte. Ja zazwyczaj kebaby jem dość późno w nocy, jak już kończę na przykład pracę. Czasami próbuję wybrać się do miejsc, które gdzieś wyskakują mi na różnych filmach w internecie jako polecane miejsca z tak zwanymi kebabami kraftowymi, więc parę takich miejsc już w Warszawie przetestowałem. Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby zabrać dziewczynę na randkę na kebab. Kebab się spospolitował, kebab się zegalitaryzował, co nie oznacza, że jest jakoś lichą potrawą. To jest bardzo pożywne, ja sam osobiście lubię, bardzo smaczne danie, a to, że ono jest zegalitaryzowane, że jest w pewnym sensie spospolitowane, bo kebab jest teraz co drugiej ulicy, to on mnie osobiście nie przeszkadza. Gdyby nie kebab na mieście, to umarłbym z głodu i nie mógł pisać o rynkach, które kocham. Kulinaria to jest oczywiście język, natomiast kebab w tej chwili, ten, który u nas podają, najczęściej mówi już po polsku. Kebab to jest, już się robi danie polskie. Tak jak schabowy, czy zupa, czy inne te danie polskie, to jest już bez kebaba w Polsce nie można żyć.
To co, ziomeczki? Lecimy na kepsa?